Witajcie kochani na kanale Tom Guide Krakau. Jestem 300 km na północ od Krakowa, taka mała Moskwa to Warszawa. Za mną Pałac Kultury i Nauki, dar Stalina, wciąż najwyższa budowla w Polsce, 237 metrów. Ale już drapacze chmur za nim starają się go przewyższyć. Tu defiluje teraz placem defilat o poranku. Temperatura -3 stopnie Celsjusza, mróz mocno szczypie w twarz. Dzisiejszym tematem jest bankructwo małego Jacka. Zobaczycie, jak pewna książka przeczytana przez SS-mana mogła uratować życie pewnego doktora. Tematem będzie getto żydowskie, ale też najwęższe mieszkanie w świecie. Gość mieszka na szerokości 70 cm, a najszerszym 120 cm. Przed nami 5500 kroków. Warszawa została totalnie zniszczona w czasie II wojny światowej przez Hitlera, a na trasie wam pokażę pewien budynek, który przetrwał. I dobrze zasznurujcie buty. Słuchajcie, już za chwileczkę odliczamy. W sercu Warszawy jest lotnisko Fryderyka Chopina, więc startujemy z serca miasta. Zapięte, myślę, już pasy. Dziękuję za subskrypcję, polecenia mojego kanału. Oczywiście oglądanie w całości mojego vloga. Jestem wam ogromnie za to wdzięczny. I uwaga, zaczynamy odliczanie. 3, 2, 1, lecimy! Taczor stoi i co parę słów obkręca się napięcie. Och, jakiś ty głupi, mówi do Jacka. Aż nawet pytać nieprzyjemnie. Chcesz pokazać ci na jabłku, co znaczy zbankrutować? No daj jabłko. No i popatrz, ugryzł, widzisz, tyś mi dał jabłko, rozumiesz, to jest twoje jabłko. No moje, odpowiedział Jack. I tyś mi je dał, no nie? I za chwileczkę ugryzł po raz drugi. Widzisz? Już jest tylko kawałek. Chcesz odebrać? Bo co? Spytał Jack. Bo nic. Nie mogę ci oddać, bo nic nie mam. Rozumiesz? Zbankrutowałem. Tak, był to fragment z książki Bankructwo małego Jacka, o której wam jeszcze opowiem. A tu obok mnie czerwony ogórek i niebieski ogórek. Polski autobus międzymiastowy produkowany w latach 1959-86 przez firmę Jelcz. Stanowił on licencyjną odmianę czechosłowackiego autobusu Szkoda. Z powodu swego wyglądu zwany był potocznie ogórkiem. W naszym Jelczu ogórku mieści się aż 41 osób plus kierowca. Proszę zobaczyć do wnętrza. I tutaj kolejne dzieci komunizmu. Po mojej lewej maluch, marzenie każdego Polaka, samochód, który zmotoryzował polskie społeczeństwo, bardzo niska skuteczność hamulców i oczywiście duży Fiat, no to już luksus. Mamy też i Nyskę. I wracamy do naszego pałacu. Pałac stanowił dar narodu radzieckiego dla narodu polskiego. Wybudowany w przeciągu 3 lat, nosił początkowo nazwę Pałac Kultury i Nauki imienia Józefa Stalina. Według projektu radzieckiego architekta Lwa Rudniewa, który inspirował się moskiewskimi drapaczami chmur, zwane były poza Rosją jako 7 sióstr. Wzorowane były też na wieżowcach w stylu Art Deco, amerykańskich wieżowcach. Architektonicznie jest mieszanką socrealizmu i polskiego historyzmu. Mamy tu elementy polskiego renesansu, baroku. Razem ze wspornikiem antenowym, będący integralną częścią, jest to najwyższy budynek, 237 metrów wysokości. Jest tutaj szereg przedsiębiorstw, instytucji użyteczności publicznej, teatr, jak również i basen, sala kongresowa na 3000 osób. Za chwilę opowiem wam o polsko-żydowskim lekarzu, pedagogu, pisarzu,
który naprawdę kochał dzieci i dzieci jego kochały. Uważał, że dziecko powinno samo zrozumieć i emocjonalnie przeżyć daną sytuację, doświadczyć jej, ponieść konsekwencje. Prowadził pogadanki radiowe Świat oczami dzieci. Tutaj już powoli wejdziemy na teren getta, gdzie znajdował się jego sierociniec. Zaraz zobaczymy jego pomnik. I tutaj występował jako stary doktor w tych pogadankach. Pogadanki wywołały zgorszenie i zostały usunięte z polskiego radia. Tak, to Janusz Korczak, właściwie Henryk Goldschmidt, pseudonim Pan Doktor. Tutaj w czasie okupacji hitlerowskiej prowadził sierociniec i nie zmienił swego systemu pracy z dziećmi. Kazał zamurować wejście główne, aby jak najbardziej odciąć dzieci od hitlerowców. Prowadzone były odczyty, zabawy. Do domu sieroc na pogadanki zapraszano artystów, aktorów, rikszarzy czy nawet gazeciarzy. Hitlerowcy jednak postanowili zlikwidować sierociniec i wyruszył ze swoimi dziećmi w ostatnią drogę do Treblinki. Tutaj tak opisuje Władysław Szpilman. 5 sierpnia przypadkowo stałem się świadkiem wymarszu Janusza Korczaka i jego sierot z getta. Spędził z nimi długie lata swojego życia i teraz w ich ostatniej drodze nie chciał ich zostawiać samych. Chciał im tę drogę ułatwić. Wytłumaczył sierotom, że mają powód do radości, bo jadą na wieś. Gdy spotkałem ich na Gęsiej, dzieci idąc śpiewały chórem, rozpromienione. Mały muzyk im przygrywał, a Korczak niósł na rękach dwoje najmłodszych, także uśmiechniętych, i opowiadał im coś zabawnego. Hitlerowcy utworzyli getto żydowskie już w listopadzie 1940 roku. Zobaczmy obszar ponad 300 hektarów. Potem był podział na getto duże i getto małe. Stłoczono tu ponad 500 000 Żydów. Było to największe getto w Europie. Ponad 100 000 Żydów zmarło z głodu. W lecie 1942 Niemcy wywieźli i zamordowali w komorach gazowych Treblinki ponad 300 000 Żydów. Getto zostało odcięte od reszty miasta. Na wiosnę 1943 wybuchło powstanie w getcie do połowy maja. Powstańcy i ludność cywilna ginęli w walce i płomieniach systematycznie palonego getta. Przeżyli tylko nieliczni. Widzimy tutaj zarys granicy getta i za chwileczkę wejdziemy na ulicę, która nosiła nazwę Ogrodowa, była później ulica Próżna. To jedna z nielicznych ulic, która przeżyła zagładę getta. Przed wojną była tu jedna z pierwszych central telefonicznych w Warszawie, więc wyobraźmy sobie, były tutaj luksusowe apartamenty na dawnych terenach kamienicy Adolfów. Za chwileczkę zobaczymy zbliżenie wspaniale odrestaurowanej kamienicy i vis-a-vis kamienicy w totalnej ruinie. Kilka lat temu została umieszczona rzeźba Maurizio Catellana w jednej z bram, przedstawiająca modlącego się na klęczkach Adolfa Hitlera. Bardzo kontrowersyjna rzeźba, nie ma jej teraz. No tu możemy poczuć się niczym w Tel Awiwie. Za chwileczkę zobaczymy szyldy w języku hebrajskim przy ulicy Grzybowskiej. I tak oto zmierzamy w kierunku jedynej synagogi przedwojennej, która przetrwała pożogę wojenną. Synagogi Nożyków, dokładnie synagogi Zelmana i Rywki, małżonków Nożyków. Była to koncepcja ortodoksyjnej synagogi, która narodziła się już u schyłku XIX wieku. Żydowski notariusz w Warszawie, Szymon Landau, spisał akt notarialny, dzięki któremu Zelman Nożyk mógł otrzymać tą synagogę. Nie dostałem pozwolenia na filmowanie, więc dlatego z zewnątrz tej
wypełnienia przestrzeni pustki powstałej w wyniku powojennego rozczłonkowania miasta przez przypadkową zabudowę. Dom Kereta opisywany jest jako jeden z najwęższych na świecie, jednak formalnie nie jest budynkiem mieszkalnym. Nie spełnia polskich przepisów dla lokalu mieszkaniowego. Dom ma przeszklony dach i kształt zbliżony do trójkąta prostokątnego. Dom jest ogrzewany elektrycznie. W najszerszym miejscu ma on 122 cm, a w najwęższym tylko 70 cm. Wejście jest od strony podwórka. Do salonu wchodzi się przez klapę w podłodze po metalowych schodach. W salonie znajduje się stolik z 2 siedzeniami oraz wypełniony kulkami worek pełniący funkcję sofy. W kuchni znajdują się jednokolorowy zlew i ceramiczna płyta grzewcza na 2 garnki. Łazienka to kabina prysznicowa połączona z WC. Do sypialni wchodzi się po drabinie. Znajduje się tam łóżko, stolik do pracy oraz krzesło, czyli 3 poziomy. Już na początku II wojny światowej Hitler chciał zrównać Warszawę z ziemią i udało się to w czasie drugiego powstania warszawskiego w 1944 roku. Tutaj znajdowała się dawna mennica ostatniego króla Polski Stanisława Augusta Poniatowskiego, ale w czasie międzywojennym Bank Polski, a w okresie hitlerowskim był to główny bank emisyjny, gdzie była słynna akcja wydania 100 milionów złotych na rzecz Armii Krajowej. W trakcie walk Powstania Warszawskiego właśnie w sierpniu 1944 roku można zobaczyć ślady właśnie strzelaniny. Ten budynek był powstańczym bastionem, został silnie zbombardowany, ale przetrwał. Stąd też miało miejsce jedyne udane przebicie się powstańców ze Śródmieścia do upadającej Starówki. Ślady zaciętych walk widoczne są na fasadzie całego gmachu. Dowództwo Armii Krajowej samodzielnie chciało wyzwolić stolicę jeszcze przed wkroczeniem Armii Czerwonej, licząc, że uda się to w ten sposób wzmocnić pozycję międzynarodową rządu Polski na uchodźstwie w Londynie. Ale niestety Stalin nie ruszył się w ogóle. Armia Czerwona wstrzymała ofensywę na kierunku warszawskim, a radzicki dyktator konsekwentnie odmawiał udzielenia powstaniu poważnej pomocy. Warszawa została zrównana z ziemią, 200 000 cywilów zabitych, a olbrzymia ilość strat w też bezcennych zabytkach i obiektach o dużej wartości kulturalnej i duchowej. Tu, gdzie za mną ten błękitny wieżowiec, to znajdowała się największa synagoga w Warszawie, Wielka Synagoga. Jedna z najwspanialszych polskich budowli wzniesionych w XIX wieku. Uroczyście otwarta w Rosh Hashana, czyli początek żydowskiego Nowego Roku, została osobiście wysadzona przez Jurgena Sztropa już 16 maja 1943 roku, co było ostatnim aktem niszczenia przez Niemców getta żydowskiego w Warszawie. Historyczna nazwa Nalewki pochodzi od płynącej tędy rzeczki. Tutaj powstał gigantyczny pasaż handlowy Simpsona w 1900 roku. To była ta najważniejsza z ulic handlowych Warszawy. Jedna z głównych w dzielnicy żydowskiej. Ruchliwy trakt komunikacyjny. Znajdowały się tu warsztaty rzemieślnicze, domy handlowe, punkty usługowe, księgarnie. Przy ulicy działało 329 placówek handlowych różnych branż. W Nalewkach znajdowały się największe kamienice wielopodwórkowe w Warszawie, wynikające z układu różnych parcel, nazywane były Babilonami. Obecnie pustka, jak widzimy, żadnych dawnych śladów, wszystko zbombardowane. Kilka lat temu w hotelu Sofitel Victoria w Warszawie odbyło się przyjęcie wydane przez ambasadora Islamskiej Republiki Iranu w Polsce z okazji 33. rocznicy irańskiej rewolucji islamskiej, a także 70. rocznicy przyjęcia przez Persję podczas II wojny światowej ponad 116 000 polskich uchodźców, w tym 20 000 polskich dzieci. A tu menory pomnika bohaterów getta, dzieło Rapaporta. Monument w swej ogólnej kompozycji nawiązuje do muru getta warszawskiego, ściany płaczu w Jerozolimie czy ściany komunardów na cmentarzu Père Lachaise w Paryżu.
Tutaj forma trapezoidalnego kamiennego bloku ukazuje scenę pełną ekspresji bohaterskich bojowników żydowskich z butelkami z benzyną, pistolety i granaty w ręku. Młoda kobieta trzyma na ręku dziecko. Grupę otaczają płomienie symbolizujące podpalone przez Niemców getto. Ciekawostką jest, że jest to szary bazalt ze Szwecji i miał być to kamień na budowę pomników zwycięstwa Adolfa Hitlera. Po wojnie zamówiony przez Niemców bazalt został odkupiony przez szwedzkie organizacje żydowskie i tak powstał oto ten pomnik. Vis-a-vis pomnika rozwiera się Morze Czerwone, tak jak w czasie Eksodusu. Tutaj jest główne Muzeum Żydów Polskich, godne polecenia. Trasa, jaką przeszliśmy, to też dystans, jaki musiał przejść Korczak z 200 dziećmi z sierocińca na Umschlagplatz, gdzie załadowany do wagonów bydlęcych został deportowany przez nazistów do obozu zagłady w Treblince. Ponoć wsiadając do wagonów bydlęcych, jeden z SS-manów właśnie tą książkę, którą trzymam w ręku, spytał, czy jest autorem książki Bankructwo Małego Jacka. Korczak powiedział tak. SS-man chciał mu ratować życie według pewnych źródeł. Korczak powiedział nie, chciał zostać do końca ze swoimi dziećmi. Taki wielki człowiek. Dziękuję Wam pięknie, że wytrwaliście na najdłuższym moim vlogu, tym już ostatnim w tym roku, takim przypieczętowującym ten rok. Życzę Wam super nowego roku 21. Trzymajcie się i pamiętajcie, wytrwajcie ze mną we wszystkich vlogach, śledźcie, zadawajcie pytania i jeszcze raz pytania. Nie ma głupich pytań, są zawsze trudne odpowiedzi. Dziękuję Wam i do zobaczenia w przyszłym roku. Trzymajcie się, cześć!